23 maja 1995 roku świat mangi pożegnał jeden z najważniejszych i najbardziej lubianych tytułów w swojej historii – Dragon Balla Akiry Toriyamy. Ostatni, 519 rozdział, zatytułowany Bye Bye Dragon Warudo, a w polskiej wersji Do widzenia Smoczy Świecie, ukazuje finał 28 Tenkaichi Budokai, kiedy Son Goku staje się mistrzem Uba, chłopca będącego reinkarnacją złego Majina Buu, i odlatuje z nim, aby przygotować go do przejęcia pewnego dnia roli obrońcy Ziemi. Mangaka dał nam jasne przesłanie. Czas dotychczasowego głównego bohatera skończył się. Pewnego dnia ktoś inny zajmie jego miejsce. Ale to już inna historia, to już nie Dragon Ball. Czy dało się lepiej zakończyć tę wspaniałą, epicką historię, która ciągnęła się przez 11 lat? Zdaje się, że odpowiedź większości fanów brzmiałaby tak. Finał mangi Dragon Ball po dziś dzień spotyka się z nieprzychylnymi ocenami. Pojawiają się zdania, że prezentuje on Goku jako osobę niedojrzałą, która za nic ma swoją rodzinę i bez żalu porzuca ją, aby stać się mentorem ledwo co napotkanej osoby, tylko ze względu na jej ogromny potencjał. Inni mówią, że na tym etapie seria i tak była już przeciągnięta ponad miarę, ponieważ powinna się zakończyć wraz z sagą Frizy bądź sagą Cella. Ocena zasadności tych koncepcji nie jest przedmiotem niniejszego materiału. Niezależnie od naszych własnych opinii, pozostaje faktem, iż tamte krążą wśród entuzjastów świata Smoczych Kul na całym świecie i cieszą się niemałym posłuchem. Niewykluczone, że również sam Akira Toriyama nie był początkowo w pełni usatysfakcjonowany swoim dziełem. Mogą o tym świadczyć drobne zmiany, jakie wprowadził do ostatniego rozdziału w 2002 roku w wydaniu typu Kanzenban, finałowego tomu swojej mangi, spośród których najbardziej znamienną jest oddanie ostatniego słowa Vegecie, poprzez dodanie dodatkowego panelu, na którym bohater deklaruje, iż pewnego dnia z pewnością uda mu się prześcignąć jego rywala, Goku. Oczywiście, również i te zmiany Toriyamy są kontrowersyjne i nie rozwiązały zbyt wielu problemów, a nawet stworzyły osobne. Można jednak stwierdzić, że istnieje pewien, może nie powszechny, ale dalekosiężny konsensus. Recepcja zakończenia Dragon Balla świadczy raczej o tym, iż nie jest ono odpowiednim zwieńczeniem tej fabuły, a więc, że należałoby dopowiedzieć coś jeszcze. Jak powszechnie wiadomo, podjęte zostały oficjalne próby sprostania temu zadaniu, choć stojące za nimi realne motywacje są raczej mniej idealistyczne. Choć oryginalną formą, w jakiej powstawał Dragon Ball, jest manga, dużo popularniejsza okazała się wersja anime, produkcji słynnego studia Toei Animation. W 1996 roku pracownicy tejże firmy stanęli w obliczu nieuniknionego. Kończył im się materiał źródłowy do adaptacji. Dni kultowego Dragon Ball Z były policzone. Nie zabija się jednak kury znoszącej złote jajka, a przynajmniej nie robią tego bogate korporacje. Z tego właśnie powodu Toei wystarało się o zielone światło od Akiry Toriyamy, które miało pozwolić im dokonać samodzielnej kontynuacji serii, oczywiście w typowej dla nich formie animowanej. Twórca świata Smoczych Kul podjął z nimi współpracę, choć ograniczoną. Zaprojektował wiele postaci, narysował kilka koncept artów, które później zostały wykorzystane do wykreowania całych odcinków nowego anime, a przede wszystkim to właśnie Toriyama wymyślił tytuł Dragon Ball GT, który to skrót jest zwykle rozwijany jako Grand Tour. Nazwa ta jest nierozerwalnie związana z tym, czym na początku miała być ta kontynuacja. Producent Kouzo Morishita
który zajmował się adaptacją przygód Son Goku już od czasów sagi 23 Tenkaichi Budokai, w jednym z wywiadów zdradził, iż intencją zespołu Toei było stworzenie nowej historii, wyraziście odrębnej od ich dotychczasowego hitu Dragon Ball Z, czym miało służyć przeniesienie akcji na czas 5 lat po jego zakończeniu. Doszli oni do wniosku, że postacie Toriyamy osiągnęły już wyżyny mocy i kolejnych kroków nie sposób sobie wyobrazić. W związku z tym zdecydowali się na swoisty powrót do korzeni, czyli zbudowanie fabuły wokół wątku podróży, przygody i eksploracji, podobnie jak miało to miejsce na samym początku w sadze Cesarza Pilafa. Zaowocowało to sagą Smoczych Kul o czarnych gwiazdach, w której magicznie odmłodzony do wieku dziecięcego Son Goku, jego wnuczka Pan i dorosły już Trunks, syn Vegety, odbywają podróż kosmiczną w poszukiwaniu tytułowych artefaktów. Przez lata ukrytych wewnątrz wieży Kamiego, a teraz rozrzuconych po wielu planetach. Koncepcja Morishity i jego współpracowników nie spotkała się ze zrozumieniem i została chłodno przyjęta. Fani spodziewali się raczej kontynuacji opartej na formule Dragon Ball Z, czyli skonstruowanej na fundamencie wprowadzania coraz potężniejszych przeciwników, transformacji i przede wszystkim nieustannych walkach. Z ostrą krytyką do dziś spotyka się podjęta z dobrodusznymi intencjami decyzja o odmłodzeniu głównego bohatera, która miała przypomnieć widowni jego najwcześniejsze perypetie. Przygody, jakie drużyna protagonistów przeżywa na poszczególnych planetach, są z reguły uważane za nieciekawe, a również ważne dla serii żarty, za co najmniej mniej udane niż te, które wychodziły spod ręki Toriyamy. Mówi się także, że całkowicie zaniedbane zostały postacie drugoplanowe. Czy saga ta zasługuje jedynie na krytykę? Czy pomysły Toei są w pełni słusznie krytykowane? Jest to temat na osobny film. Tymczasem przejdźmy dalej. Po swojej pierwszej sadze GT próbuje dryfować w kierunku sprawdzonych schematów rodem z Zetki, czyli stopniowo zwiększa dynamiczność fabuły i wprowadza coraz groźniejszych przeciwników. Kierunek ten zaowocował sagą Baby'ego, opowiadającą o nieoczekiwanej zemście tytułowego antagonisty, istoty stworzonej przez rasę Tsufurian, doszczętnie wygubionej przed wieloma laty przez Saiyan. Celem tej vendety staje się oczywiście Son Goku i droga mu planeta Ziemia. Ta część GT jest zasadniczo uznawana za sukces. Baby jest być może jednym z najbardziej udanych wrogów serii, a na pewno jeśli mówimy o jej historii po zakończeniu oryginalnej mangi. Po raz pierwszy do akcji wkracza również Uub. Nie sposób nie wspomnieć o najbardziej lubianym elemencie tego anime, który zadebiutował właśnie w tej sadze, czyli formie Super Saiyanina 4, której wbrew często spotykanemu mitowi nie zaprojektował Toriyama, tylko pracujący dla Toei Katsuyoshi Nakatsuru. Saga Baby'ego, mimo odcięcia się od fundamentalnych założeń GT, zdawała się wyznaczać dla niego dobry kierunek, ale rzeczywistość szybko to zweryfikowała, ponieważ zaraz po niej nastąpiło poważne zachwianie w postaci sagi Super 17, uważanej za jedną z najsłabszych w całym Dragon Ballu. Również i następna saga Smoków Cienia, czy też Złych Smoków, nie okazała się, poza może kilkoma momentami, zbyt ekscytująca. Po dziś dzień jest ona jednak postrzegana przez pryzmat jej niezwykle udanego zakończenia, służącego również poniekąd za finał całej serii, jeśli mowa o wersji anime. Wzruszająca wizja małego Son Goku, odlatującego na Shenlongu w nieznane, na zasłużony odpoczynek po uratowaniu Ziemi ten jeden ostatni raz, cieszy się uznaniem nawet najzagorzalszych krytyków GT. Ostateczna ocena tego anime nie może jednak być zbyt pozytywna.
Zespół Toei nie zdołał udźwignąć ciężaru własnych, ambitnych pomysłów i skapitulował przed negatywną recepcją ze strony widowni. Później Dragon Ball GT, choć zakończył się z finezją przewyższającą zdaniem wielu mangę Toriyamy, nie trzymał wysokiego poziomu przez zbyt długi czas i najczęściej mówi się, że zawiódł związane z nim nadzieje. Czy to był ostateczny koniec dziejów Dragon Balla? Jak dobrze wiadomo, nie. Toei być może sparzyło się na ostatniej próbie, ale przez lata czerpało zysk ze swojej dochodowej licencji poprzez różne gadżety czy też gry. Ostatecznie pojawiały się też mniej inwazyjne produkcje anime w świecie Son Goku, na przykład Dragon Ball Z, Son Goku i jego przyjaciele powracają z 2008 roku. Szybko okazało się, że popularność franczyzy nie słabnie, co zapewne tylko przyspieszyło decyzję Toei o podjęciu kolejnej próby. Tym razem ostrożniejszej, w bezpiecznej, znanej już dobrze studiu w formie filmu kinowego. W 2013 roku ukazał się 14. film przypisany do tytułu Dragon Ball Z, czyli Kami to Kami, Bóg i Bóg, czy też według tytułu anglojęzycznego Battle of Gods, Bitwa Bogów. Był to film inny niż wszystkie poprzednie, ponieważ nawet w zwiastunach podkreślano poważne zaangażowanie Toriyamy w jego proces twórczy. Jednak, co istotne, to nie on był autorem scenariusza, lecz Yusuke Watanabe. Ponadto został umiejscowiony w czasie tzw. dekady pokoju między rozdziałem 517 a 518 mangi Dragon Ball. Te zabiegi wyraźnie miały na celu legitymizację przedsięwzięcia, ukazanie go jako autentycznego dzieła autora lub przynajmniej powstającego pod jego protekcją oraz tworu w pełni kompatybilnego z linią czasu świata Smoczych Kul, czego nie można było powiedzieć o żadnej z wcześniejszych kinówek. Nie bez znaczenia pozostaje z pewnością wybór szyldu Dragon Ball Z, jako najbardziej rozpoznawalnego i kojarzonego z najpopularniejszymi opowieściami Akiry Toriyamy. Forma filmu kinowego pozwalała jednocześnie na dość swobodne traktowanie Bitwy Bogów, ponieważ zazwyczaj w świecie anime mają one status zaledwie trochę godniejszy od materiału promocyjnego. Ostrożność Toei okazała się niekonieczna. Bóg i Bóg był jednoznacznym sukcesem. Film ukazał się w kinach nie tylko Japonii, ale również Stanów Zjednoczonych czy Ameryki Łacińskiej i zarobił $53 miliony na całym świecie. Debiutująca w nim nowa forma Super Saiyanin God budziła emocje i wydała wiele spekulacji związanych z jej prawdziwym wpływem na Son Goku czy pierwszym Super Saiyaninem Godem, jej legendarnym pierwotnym użytkownikiem. Choć design Goda do dziś jest krytykowany za zbytnią prostotę, to tak naprawdę trudno odmówić tej formie oryginalności. Nie dość, że jest osiągana całkowicie unikalnie, w niecodzienny jak na Dragon Balla sposób, czyli poprzez rytuał, to jeszcze posiadała wyjątkową zdolność samoleczenia i, jak się wtedy wydawało, była wydarzeniem jednorazowym, otwierającym bohatera na całkiem nowy poziom mocy, związany z boską Ki. Film wprowadził również postać Boga Destrukcji Birusa, tymczasowo pełniącego rolę antagonisty, oraz jego anielskiego sługi, Whisa. Oprócz tego uniwersum zostało poszerzone o koncepcję multiversum. Birus nazywa wszechświat, w którym rozgrywały się wszystkie dotychczasowe wydarzenia, wszechświatem siódmym. Te zaledwie zarysowane pomysły pozwalały z optymizmem patrzeć w przyszłość. Bóg i Bóg, tkwiące jeszcze jedną nogą w przeszłości serii, choćby ze względu na szyld Zetki, zdawał się otwierać Dragon Balla na nowe i niemal nieograniczone możliwości,
Co jednak stało się później? Toei w roku 2015 wydaje jeszcze jeden film kinowy zatytułowany Fukatsu no F, czyli Wskrzeszenie F, stanowiący sequel Bitwy Bogów. O jakości i przydatności dla serii tego przedsięwzięcia można by powiedzieć naprawdę wiele, ale tym razem się powstrzymam. Wystarczy rzec, że była to próba generalna studia przed kolejnym, odważniejszym krokiem i przyniosła zysk jeszcze większy niż poprzedni film – $70 milionów. Jeszcze w tym samym 2015 roku Toei Animation zapowiedziało informację, której być może nikt się nie spodziewał. Po raz pierwszy od 18 lat Dragon Ball miał otrzymać telewizyjny serial anime. Wybrano dla niego tytuł Dragon Ball Super. Co więcej, równolegle miała również powstawać manga o tym samym tytule. Jej wykonanie powierzono mangace znanemu z fanowskiego tytułu Dragon Ball AF, czyli Toyotaro. Między obiema wersjami nie miała istnieć znana z Dragon Balla i Dragon Balla Z zależność manga, pierwowzór, anime, adaptacja, ponieważ obie miały być adaptacjami skryptów samego Akiry Toriyamy, który podejmował się również na przykład projektów postaci. Pierwsze dwie sagi miały być przeróbkami filmów Buki Book oraz Wskrzeszenie F. Jednak manga w gruncie rzeczy pominęła drugą z nich. Dopiero kolejne prezentowały historie całkiem nowe, jednak czasowo mieściły się one wciąż pomiędzy finałem sagi Majina Buu a zakończeniem mangi. Oznacza to, że Super chronologicznie nie jest kontynuacją Z, ale mimo tego często bywa za nią uważane i również ten materiał nie zamierza głosić poglądów sprzecznych z tą obiegową opinią. Mimo wielu problemów z realizacją anime, szczególnie od strony wizualnej, nowa produkcja cieszyła się ogromną popularnością. Niemal jednogłośnie pozytywną recepcją fanów, nadających jej tożsamy z akceptacją status kanoniczności. Wersja telewizyjna zakończyła emisję w 2018 roku i po dziś dzień brak informacji o jej nieuniknionej, ale wciąż odwlekanej kontynuacji. Manga natomiast nadal trwa, cieszy się sporym zainteresowaniem przy premierze każdego kolejnego rozdziału. Ponadto wyprodukowano już 2 filmy kinowe pod szyldem Dragon Ball Super, czyli Broly z 2018 i Super Hero z 2022. Wydawać by się mogło, że za tym drugim razem zespołowi Toei Animation oraz Akirze Toriyamie udało się dokonać dobrego rozszerzenia świata Smoczych Kul, które sprostało wszystkim oczekiwaniom. No właśnie. Czy na pewno? Zbliżamy się nieubłaganie do momentu, w którym narrator tego materiału ujawnia się. Wpierw ujawni swój punkt widzenia. Chwilę temu była mowa o niemal jednogłośnie pozytywnej recepcji Dragon Ball Super przez fanów. Oznacza to oczywiście, że nie każdy jest w pełni usatysfakcjonowany. To oczywiste. Co zatem mają do powiedzenia przedstawiciele tej dotychczas milczącej mniejszości? Dragon Ball GT poniosło klęskę. Nie mamy ku temu żadnych wątpliwości. Czy jednak sukces finansowy Super może świadczyć o czymś przeciwnym? Sądzę, że on sam nie wystarczy. Mój, a w zasadzie nasz, zarzut pod adresem Super można ująć w następujący sposób. Nie jest to dzieło kreatywnie autonomiczne. Obustronne ograniczenie czasowe przez sagi Dragon Ball Z jest brzemienne w skutki. Wiąże się z oparciem na jego formule, na tym co bezpieczne, sprawdzone i już odebrane pozytywnie przez fanów. Jest to zależność tak głęboka, że istnieją w Super całe sceny
stanowiące kopie odpowiedników z przeszłości, mające pobudzać nostalgię. Pomimo tego zostają tu wysunięte naprawdę dobre pomysły, jak sięgające już czasów bitwy bogów multiversum. Mimo tego naprawdę trudno przyznać, aby zostały one odpowiednio wykorzystane. Obcując z najmłodszym członkiem Dragon Ballowej rodziny, mamy wrażenie, jakby nieustannie szedł on po linii najmniejszego oporu. Nie sądzimy bynajmniej, że ludzie, którym Super się podoba, są koniecznie w błędzie i nie mają prawa do takiej opinii, jednak uprzejmie się z nimi nie zgadzamy. Naszym zdaniem również Dragon Ball Super poniosło klęskę jako następca uwielbianej również przez nas mangi Akiry Toriyamy. Film ten stanowi jedynie skromny zarys naszych poglądów, które zostaną w pełni przedstawione w innych materiałach na tym kanale, który właśnie zaczyna pracę. Odpowiem więc na pytania, które być może nurtują wielu z Was. Kim jesteśmy i co oznacza FWDB? Czołem! Mówcie mi, bananowy doktor. Przedstawiam Wam również mojego drogiego współpracownika, jakim jest Reawaken Z, znany również jako Erasy. Witam. Postacie, które widzicie na ekranie, to nasze awatary, którymi w najbliższym czasie zamierzamy się posługiwać w naszych filmach. Razem jesteśmy Frontem Wyzwolenia Dragon Balla, czyli FWDB. To podniośle brzmiąca nazwa, bo i cel jest podniosły. We wspólnej pracy połączyła nas miłość do świata stworzonego przez Toriyamę, do którego podchodzimy jak najbardziej poważnie i pragniemy dzielić się z innymi naszymi opiniami na jego temat. Z mojej strony możecie spodziewać się przede wszystkim recenzji i analiz poszczególnych części Dragon Balla. Od samego początku, przez filmy kinowe, odcinki specjalne, aż po najnowsze fragmenty Super. Będą one stopniowo pojawiać się na YouTubie. Na tym jednak nasza działalność się nie kończy. Razem z Bananowym Doktorem jesteśmy również zainteresowani różnymi mniej lub bardziej znanymi tytułami mang oraz produkcjami anime. Jako że na tym polu mogę się popisać nieco bardziej, chętnie dołożę swoje 3 grosze, czy to w formie analizy, czy może czegoś bardziej luźnego, jak na przykład podcast. Jako że jestem też odpowiedzialny za oprawę graficzną, możecie się spodziewać materiałów związanych z procesem twórczym ilustracji, które tworzę na rzecz kanału lub do innych projektów. Dziękuję za głos. Pewnie powiecie, wszystko w porządku, ale z czego właściwie trzeba Dragon Balla wyzwalać? Właśnie z twórczego marazmu, niepodejmowania ryzyka, marnowania własnego potencjału, niegdyś tak bujnie realizowanego przez Akirę Toriyamę. Potrzeba do tego oczywiście sporo zapału i mozolnej pracy. Jednak liczymy, że zechcecie wspierać nas w naszej YouTube'owej przygodzie i wysłuchać naszych przemyśleń na temat serii, którą z pewnością również sami lubicie. Ale zaraz! Skoro zarówno GT, jak i obie wersje Super poniosły klęskę jako spadkobiercy Dragon Balla, to jak wyglądałaby idealna kontynuacja? Z pewnością wiele zyskałaby na czerpaniu z tego, co próbom oficjalnym udało się zrobić dobrze. Ale i tak na to pytanie zapewne trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Mimo tego, niedługo będziemy w stanie ukazać Wam pierwszą próbkę tego, jak wyglądałaby ona naszym zdaniem. Poproszę o jakiś klimatyczny ambient. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Rok 724, 13 lat przed narodzinami Son Goku. Pewna planeta, daleko, daleko od Ziemi, jest rozdarta wewnętrznym konfliktem. To cierpiący klęskę głodu lud Saiyan wkracza na terytorium swoich sąsiadów, Tsufurian, gdyż ci nie chcieli spełnić ich warunków.
rasa potężnych wojowników maszeruje nieubłaganie naprzód, spotykając niewielki tylko opór inteligentnych, ale pozbawionych umiejętności bojowych adwersarzy. Cufurianom pozostała już tylko jedna twierdza, ich stolica. W ponurej atmosferze szykują się do ostatniej obrony. Gdzieś tam, wewnątrz tej twierdzy, znajduje się młody, ambitny naukowiec, z bezsilną złością patrzący na zagładę wszystkiego, co kiedykolwiek było mu drogie. Ktoś inny być może zrozumiałby motywację Saiyan i im przebaczył. Ale nie on. On nie przebacza i nie zapomina, nawet po upływie 70 lat. To jak? Wchodzicie w to?